Dashbur, witam Was moi drodzy. Zobaczcie, za nami ambona, tam dalej sarny. Stoimy na środku pola. Natomiast widzicie, lornetkę ma Michał, bo ja targałem plecak, który tutaj stoi. Nie mam broni, więc jak sami zauważyliście, jest to materiał nie stricte ze strzelania. Ale znajdujemy się w miejscu na terenie obwodu, które dzierżawi koło, w którym ja poluję. Obwodu polnego, gdzie my mamy spore szkody. I tutaj jesteśmy w miejscu przy takiej dużej plantacji rzepaku. Niektórzy pewnie kojarzą. Kiedyś tu były buraki, w tamtym roku polowaliśmy tu na dziki na burakach. Natomiast teraz mamy tu duży problem z jeleniami, które przychodzą nam na ten rzepak i ten rzepak zjadają. Więc powiem Wam tak, że mam ze sobą odstraszacz i żeby było ciekawiej, będę go montował pierwszy raz. Nigdy do tej pory go nie montowałem. Pokazywałem go już Wam z jednym z odcinków i z kolegą Grześkiem z Kołowieckiego Głuszec z zachodniopomorskiego kręciliśmy jeden materiał, no ale postanowiliśmy go przetestować, jak on działa tutaj na ziemi dolnośląskiej. Więc to jest z firmy Agropixel. Oczywiście te odstraszacze i inne macie na naszej stronie sudeckaostoja.com, więc tam możecie sobie wejść i taki odstraszacz kupić. Link w opisie. Link będzie w opisie pod filmem. Natomiast co najważniejsze, zanim go kupicie, to ja Wam powiem, czy on działa, czy nie działa. Ja go będę montował pierwszy raz, nie wiem, czy on będzie działał, ale to jest w takim miejscu, że ja dzisiaj wieczorem jadę, teraz to montujemy, a dzisiaj wieczorem jadę z samym Mariuszem na Lisy. Więc tak żeśmy zaplanowali, że tu przyjedziemy w nocy, weźmiemy termo i nagramy. Staram się Wam nagrać tą ambonę, czy są te jelenie, tu czy nie ma. A mało tego, cofnijcie się do jednego odcinka wstecz. Nie wiem, jak to się będzie ukazywać. To zobaczcie, ile tych jeleni tu było. Mało tego, wzięliśmy teraz z Michałem drona, wyleci dronem. Zobaczycie na tym śniegu, że tutaj ta zwierzyna chodzi, rzeczywiście są przejścia. No i jest to pierwsza uprawa rzepaku od tego lasu, gdzie one siedzą. A są tam, o, z tyłu. Więc spróbujemy zamontować. Zamontujemy to na ambonie. Kupiłem do tego akumulator. Zaraz Wam pokażę. Akumulator żelowy. Zamontujemy to tam na górze, żeby to jak najgłośniej sobie tam śpiewało. Natomiast muszę się tego nauczyć. Instrukcja jest w środku. Czekajcie. A, wkrętarka. Marka Berner. Najlepszy przedstawiciel w Polsce, sam Mariusz. Także jak potrzebujecie coś z Bernera, dzwońcie do Mariusza. Albo piszcie do niego. Lepszego handlowca w Polsce nie ma. Ja mam w firmie swojej wszystkie od niego. I działają. Słuchajcie, co my tu mamy? Mamy instrukcję, którą ja sobie przeczytałem, już tam mniej więcej. Zatrzymaj zwierzynę z dala od pól. No my jesteśmy na środku pól, więc spróbujemy je stąd wygonić. No zobaczymy, jak to będzie działało. Skuteczny zasięg 10-15 hektarów. Moi drodzy, to pole ma ponad 20, więc nie wiem, jak się to sprawdzi, ale ma grubo ponad 20, bo mamy, tu są różne te odstraszacze, natomiast my mamy tą wersję mniejszą, bo jest wersja zasięg skuteczny 100 hektarów i to uważam, że byłoby lepsze tutaj, no ale nie mam, po prostu mam ten jeden, taki o, odstraszaczyk. Zamontujemy go na górze na ambonie, może to będzie bardziej donośne. Tu mamy uchwyt do niego, oczywiście go zamontujemy. Na tym uchwycie są śrubki. Uchwyt przykręcimy ową wkrętarką marki Berner. Prezesowi Bernera wyślemy później fakturkę za lokowanie produktu. Do Austrii chyba, bo to austriacka firma. No i tak to sobie zamontujemy, przyczepimy tam na górze. Zanim pójdziemy to zamontować, to ja Wam chciałem tu zaprezentować, jak to będzie. To sobie odłożymy na bok, ponieważ tu jest cały panel sterowania. Zaraz Wam pokażę. Tu jest cały panel sterowania, sobie tam ustawiamy, tu mamy różne odgłosy zapewne. Jeszcze tego nie włączałem, bo ja prosto, słuchajcie, z hurtowni motoryzacyjnej zakupiłem oto ten akumulator żelowy, żeby można go było ładować. Widać, że plecak z siedziskiem nie służy tylko do siedzenia, bo można coś na nim położyć. Podłączymy sobie to cudo, czarny do czarnego, czyli minus do minusa, plus do plusa. Wiecie, bo tu się poplątało trochę. No i się zaświeciło coś. To mi pasuje na jakieś dziki. Damy drugi odgłos.
Dobra, damy trzeci. Masakra. Odgłosy straszne. Ja tak myślę, słuchajcie, jakby to było gdzieś przy wiosce, to ktoś by mógł naprawdę na zawał zejść. Zobaczymy coś w czwartym. Lew. Widzę, że sarny zainteresowane. I przesuwają. Tak. Uciekają już. Bo one są bardzo daleko. Wilk. Jest wilk. Dobra. Słuchajcie. Teraz trzeba to ustawić i to nie jest takie proste. Musimy sobie tutaj wejść w menu. Robię to pierwszy raz, także musicie tu mi wybaczyć. Wchodzimy sobie w menu. Pod światło nie widać. Nie będzie widać pod światło. Ustawię, zamontujemy i do Was będziemy wracać. Zobaczymy, jak to będzie działało. Urządzenie bardzo łatwo się konfiguruje. Skonfigurowałem, ustawiłem czas, zacznie wrzeszczeć za jakieś 8 minut. Lecę na górę, przykręcić krętarką Bernera ten oto odstraszacz, zamontować akumulator, no i poczekamy, no ustawimy sobie czas, no i będziemy nagrywać, zobaczymy, czy zadziała, czy nie zadziała. Idę na ambonę. Pięknie. Tak go skierujemy. Podłączamy. Ustawimy ten akumulator tu na dole. Dobra. Ok. Już działa. Ja sobie wejdę zobaczyć, czy się nie przestawiły nam ustawienia z czystej ciekawości. Nie. Jest 15:07 dokładnie. 15:10 się włączy sygnał, więc zaraz będziemy patrzeć. No włączyłem od 15:10. Słuchajcie, skończy wrzeszczeć o 6 rano. Interwał co 20 minut ustawiony jest. No więc dobra, on wszystkie te dźwięki po kolei będzie wydobywał z siebie. I to bardzo dobrze, bo się nie będą przyzwyczajać, bo co chwilę będzie inny dźwięk. Ok. Zapiszemy sobie to. No i bomba. I czekamy. Ustawiony, ustawiony. No i moi drodzy, tak. Koszt takiego urządzenia to jest około 1200 zł brutto. Zobaczymy, jak się sprawdza. Ja nie mówię wam dzisiaj, nie mówię wam teraz, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, bo ja sam tego nie wiem. Ale po to tu przyjadę w nocy, wezmę termo i wam pokażę, czy są jelenie, czy nie ma.
Normalnie były codziennie, zresztą... Oho. Cały czas sobie różne dźwięki. Normalnie były tu codziennie, widzieliście jak z Michałem żeśmy chodzili. No a teraz przeciwdziałamy. Jak to skończy gadać, to zaraz pogadamy sobie jeszcze. Okej. No i teraz 120 minut dźwięk się będzie włączał. Jedna sprawa. Zdecydowanie lepiej nam, myśliwym, jest zapobiegać tym szkodom, niż za nie płacić. Więc tutaj, jeżeli takie urządzenia, mi się wydaje, że na to pole to powinny być przynajmniej 2. Ustawione z interwałem jakby nas przemiennie co 10 minut. Dlatego, że to pole jest bardzo długie. Zaraz wylecimy dronem, zobaczycie. Natomiast jeżeli się to sprawdzi, no to ja myślę, że warto się zastanowić nad tym, ponieważ to urządzenie, które jest w ofercie, które potrafi ochronić uprawy wielkości 100 hektarów, tak podaje producent, no to zmniejszmy to nawet do 80, to 80 hektarów to jest kawał pola, słuchajcie. I ustawienie 2-3 w najbardziej newralgicznych punktach, u najbardziej konfliktowych rolników, ustawienie 3 takich urządzeń, no na pewno pomoże. Ja tutaj się cały czas podpieram tym, co mówił kolega Grzesiek z koła Głuszec. Notabene też jesteśmy na terenie koła Głuszec. Także powiem wam, może się to w Głuszcach sprawdzi. Ale abstrahując, jeżeli się to rzeczywiście sprawdzi, no myślę, że warto się nad tym zastanowić, tak? To lepiej wydać, powiedzmy, 4, 5, 6 tysięcy złotych na ochronę pól, kupując 5 takich urządzeń, niż później za rzepak nagle 30-40 tysięcy, tak? To trzeba przemyśleć, tym bardziej, że to nie jest wydatek na jeden sezon, bo wiele osób mówi, drogo. A ja mówię, jak drogo, skoro to nie jest wydatek na jeden sezon, moi drodzy, musicie o tym pamiętać. Oczywiście o to trzeba dbać, akumulator naładować, raz na tydzień naładować. Ja kupiłem mały, 12-amperowy, bo taki tylko mieli, a nie chciałbym się też targać tutaj, słuchajcie, jakiegoś akumulatora ze Stara czy z Jelcza, żeby to chodziło 3 miesiące, bo to nie o to chodzi, ale dałem akumulator żelowy. Za tydzień przyjadę zobaczyć. Gdzie za tydzień? Ja tu jestem codziennie prawie. Sprawdzę, czy działa. No i tyle. Jeżeli będzie działało, no to w tym momencie powiem wam, że no warto się zastanowić, to do zarządów kół kieruję, bo to nie jest drogi wydatek. A tymczasem polatamy dronem. Zobaczycie sami, że są tu jelenie i że rzeczywiście tutaj przychodzą. I co? Widzimy się w nocy? Ja w nocy, widzimy się. Ja w nocy ponagrywam, kamerę oczywiście wezmę, do tego materiału coś podogrywam i sprawdzimy, czy te jelenie tutaj są, czy ich nie ma. Sam jestem bardzo ciekawy, no bo ja to, jak wam powiedziałem na początku, zamontowałem pierwszy raz w życiu, więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, a do tej pory były codziennie. No i co, przyjechaliśmy sprawdzić, czy urządzenie odstraszające działa. Słuchaj, Mariusz? no, ja tutaj mówię, że działa. Działa. Nagrałem termo. Słuchajcie, zaraz wam wstawię. Przyjechaliśmy najpierw, zobaczyliśmy i sytuacja jest taka, że jest tu zając tylko. No, dokładnie. Ale dalej tam zwierzyny jest pełno. No dokładnie, ale co ciekawe, odeszły jakiś kilometr, 1,5 kilometra dalej i są tam dalej. Ale tutaj zawiesiliśmy to urządzenie, nie ma nic. Nawet sarny nie ma na tym rzepaku. Pustynia. Pustynia. No.
Także no potwierdzam, że skuteczne. Naprawdę, przyjechaliśmy z godzina 22:20 specjalnie zobaczyć i jest spokój. Dokładnie. Ale 2 km dalej. Już nie ma spokoju. Już nie ma spokoju. Trzeba by jeszcze ze 3 takie urządzenia tu powiesić. No ale W tym miejscu nie ma. tu w tym miejscu, gdzie jest zawieszone, nie ma. Jest Dokładnie. cisza Tu i tak spokój. promień, tak 500 metrów, to nie ma nic. Nie ma nic. Dosłownie nic. 2 zające są tylko. No dobra, no to co? My sobie jedziemy dalej polować i kręcić materiał. Dokładnie. A to zobaczycie, to jest tak w międzyczasie dograne. Dashboard. Dashboard. Dashboard, witam Was na polowaniu już. Jak widzicie, zapomniałem statywu. Kręcę z ręki, więc nie wiem, czy nam się uda strzał nagrać. Myślę, że będzie ciężko. No ale nic, mamy świt, poranek. Zasiadłem, jest godzina 6:30, siedzę już na ambonie. Stawiłem samochód dosyć daleko. Jak szedłem na ambonę, czekajcie, wezmę drugie ręki. Jak szedłem na ambonę, to miałem wrażenie, że słychać mnie z, nie wiem, z 5 km. Moi drodzy, była odwilż. U nas jest sporo śniegu, zobaczycie zresztą, jak się zrobi widno. No i przyszedł mróz, wszystko zamarzło, zrobiła się skorupa. Poruszanie się jest katastrofalnie głośne, katastrofalnie. Nie ma mowy o jakimkolwiek polowaniu z podchodu, nie ma szans na to. No i niestety warunki są trudne, bardzo trudne. Tego śniegu nie ma bardzo dużo, około 10-15 cm. Jak będę wracał z zasiadki, to Wam oczywiście pokażę, jak to głośno się chodzi. Po materiale z prezentacji tego odstraszacza powiem Wam, że odstraszacz działa. Byliśmy z Mariuszem w nocy, sprawdziliśmy jeleń, rzeczywiście tam nie było, saren nawet tam nie było. Dzisiaj siedzimy w bardzo fajnym miejscu, aby się widno, to Wam pokażę. Liczymy dzisiaj na dziki, liczymy dzisiaj na jelenie. Oczywiście ta skorupa, po której ja tutaj zmierzałem do ambony, ma swoje minusy wielkie, że z podchodu się polować nie da. Natomiast zwierzyna gruba, jak się będzie poruszać, no to też będzie skorupę łamać, będziemy słyszeć. Drobna nie ma szans. Lisy czy kuny utrzymują się na powierzchni, więc one się poruszają cicho, bezszelestnie. Natomiast jeżeli będą nam tu jakieś dzikie albo jelenie wracać, to będziemy słyszeć na pewno. Albo Daniele. Przy takiej pogodzie zwierzyna się słabo rusza, ale nic. Jak już się wybrałem, zasiadłem, no to siedzę. Więcej gadać nie będziemy. Jak się zwierzyna pokaże, to do Was wracam. Ustawiłem kamerę na plecaku. Posłuchajcie, coś idzie, bo się łamie ta skorupa. Co chwilę słychać, że coś tam się tu przesuwa. Jeszcze nic nie widzę, poza pasem tarnin. Ale chyba coś idzie. Słuchajcie, zrobiło się już całkiem widno. Jedyną zwierzyną, jaką widziałem, która przeszła nam pod amboną, ale nie zdążyłem nagrać, bo przeszła jak na tą zwierzynę przystało dość szybko, był zając. Coś tam się połamało, tą skorupę, ale nic nie wyszło. Nie wiem, może zostało w kompleksie leśnym naprzeciwko, zaraz Wam pokażę miejsce. Wziąłem ze sobą wapik, pisk Michigan Brokera, którego no już dobrze znacie. U nas dostępny na naszej stronie sudeckaostoja.com, zapraszam. Popiskałem, cisza kompletna. Kto nie słyszał, to zobaczcie, jak on fajnie piszczy. Żeby się nie okazało, że zaraz nam tu jakiś lis wejdzie. Statyw zrobiłem z plecaka. Postawiłem plecak na desce i kamera sobie leży na plecaku. I tak jeszcze mnie naszło. No bo ja sporo też poluję za ambon. Oczywiście widzieliście masę polowań z podchodu na jelenie, czy to na rykowisku, czy teraz ostatnie odcinki polowaliśmy z podchodu, później trochę za ambon. Powiem Wam, że
ja do ambon mam taki sentyment. Lubię po prostu gdzieś tam zasiąść, popatrzeć co się dzieje, poobserwować przyrodę. Tak, wchodząc na ambonę, czy na zwyżkę, czy na wysiadkę, wchodzicie i tak jakby stajecie się w pewnym momencie częścią tego, co dookoła was jest. Macie lornetkę. Ja cały czas mam i nigdy nie odkładam lornetki na bok. Słuchajcie, lornetka ma być na szyi. To musicie o tym pamiętać. Jak odkładacie lornetkę na bok, no to czasami nawet nie zdążycie jej wziąć, podnieść, czasami wam spadnie, narobi niepotrzebnego hałasu. Więc ja ją zawsze mam na szyi. I siedzicie i obserwujecie, co się dzieje. Jak przyjedziecie sobie odpowiednio wcześniej na świt, to jeszcze możecie posłuchać, póki jest ciemno. Używając termo na przykład, możecie popatrzeć, co się dzieje na waszym przedpolu, żeby się po prostu przygotować. Dzisiaj termo nie mam, ze sobą nie brałem specjalnie. Siadłem na takiej ambonie w koło. Mamy las i tu taką śródleśną łąkę, która przechodzi w pola. Takie miejsce, bardzo dobre miejsce na lato, na wiosnę, jak zwierzyna wraca, na rano szczególnie, jak zwierzyna wraca z pól. Bo muszą tutaj przejść. Ambonę postawiłem 2 lata temu chyba i stoi sobie w dobrym miejscu. I powiem wam, że lubię tak czasami usiąść sobie na tych ambonach. Te ambony niektóre starsze mają taką nie wiem jak to powiedzieć, może nie tyle, że mają duszę, ale mają to coś w sobie, że jak nawet idziecie na polowanie, przechodzicie koło tej ambony, to sobie nagle przypominacie, że kilka lat temu z tej ambony strzeliliście pięknego rogacza, albo strzeliliście na przykład dzika, czy zrobiliście dubleta. Nienawidzę ambon z oktami, po prostu nienawidzę. Ja muszę mieć ambony otwarte, tak jak widzicie, z dużymi okienicami, bo często, szczególnie przy polowaniu na przykład na lisy, jeżeli wabicie, to musicie mieć pełny wgląd w każde okno, tak? Komuś jest zimno, to się trzeba ubrać, po prostu. A okna to mają sens, jeżeli macie ambonę na nęcisku. Macie nęcisko na lisy, czy na dziki, macie wysypane przynętę przed amboną na dystansie, jeżeli na lisy powiedzmy 35 metrów, broń w okienku, okno otwarte, no i sobie czekacie, wychodzi wam jest na nęcisko, najlepiej wtedy mieć po prostu kniejówkę albo drilling i na te 30-35 metrów spokojnie ze środka strzelacie. Na dziki się sypie troszkę dalej. Zrobimy materiał z odcinka z nęciska. Już wam mówiłem wcześniej, że takie ambony mam 2 na terenie jednego koła, którego jestem członkiem, na terenie drugiego. Reaktywuję je, tylko że jeszcze mi się teraz nie chce. Będę się rozglądał, czy nic nie idzie. No i tak powiem wam, że polując tej ambony, może to polowanie jest statyczne, może to polowanie jest takie mało dynamiczne, tak? Ale można naprawdę zaobserwować sporo zwierząt. Lubię ambony w miejscach, gdzie widać bardzo daleko. Lubię po prostu. Słyszycie? No myszy chodzą, a nie na ambonie, tylko pod amboną i słychać po prostu na tym śniegu, jak one się przemieszczają. U nas było 2 dni koło Ledzi i też słyszałem jakieś łamania, gałązki, gdzieś coś spadło, spadło, to się okazało później, a to tylko i wyłącznie dlatego, że sikorki przyleciały na krzak tarniny, które było oblodzone. Jak one siadały na tych gałązkach, to cały ten lód spadał na ziemię i robił hałas. Dzisiaj byłoby dobrze mieć słuchawki aktywne, to by było słychać wszystko. Tak, no i powiem wam, że z tymi ambonami no to jest polowanie, jak wam wspomniałem wcześniej, lubię ambony, których widać bardzo, bardzo daleko, dlatego że ja zasiadając na przykład wieczorem, na wieczorne wyjście, czy na poranne, jak widzę zwierzynę, która schodzi, nie wiem, 500-600 metrów dalej, no to w tym momencie na drugi dzień przychodzę w to miejsce, gdzie ona schodziła i jest większe prawdopodobieństwo, że uda wam się coś upolować. Ambony, robiłem wam materiał, na kanale jest, jak my ambony budujemy, że każdy jest na podstawach betonowych już od kilku lat, że te ambony wszystkie stoją w miejscach przede wszystkim newralgicznych, gdzie mamy duże szkody. Ta akurat to nie jest w miejscu, gdzie mamy szkody. My tutaj nie mamy szkód. Tu są łąki, czasami gdzieś tam pobuktowane przez dziki, ale to jest ambona typowa.
ona tak, większość ambon u mnie w kole jest zadaniowych, że tak powiem. Jej zadaniem jest polowanie głównie o świcie. Chociaż wieczorem też można. Pewnie Krystian, którego tam kiedyś poznaliście, u nas na kanale występował. Sporo mi pomagał na początku. Tutaj chyba strzelił nie jednego Daniela, nie jedną sarnę wieczorem. Natomiast ja stawiałem tą ambonę z myślą o polowaniu porannym, tak jak dzisiaj. Ponieważ tu jest taki ciąg, tu jest waga zwierzyny, tu jest przesmyk i ona tędy przechodzi. No dzisiaj akurat nie przechodzi, no niestety, no tak wyszło jak wyszło. Też pogoda jest taka chyba, która tą zwierzynę stacjonuje w miejscu, że tak powiem brzydko. No jakoś mi się wydaje, że one tak nie chcą w tą pogodę się przemieszczać zbytnio. Więc pewnie gdzieś stoją w lesie. Pewnie u nas jak jest duży mróz, to jelenie zostają na polu, w ogóle nie wracają do lasu. Dzisiaj nie ma jakiegoś wielkiego mrozu, minus 6 stopni. Zero wiatru, słoneczko wychodzi. Pokażę wam to miejsce. Wezmę kamerę. Najwięcej zwierzyny się spodziewałem z tej strony. Tutaj jest taki przesmyk między tarninami. Przed nami jest kompleks leśny, nieduży. One z tego kompleksu, za tym kompleksem już są pola uprawne. Tutaj też widać fajnie w dół. Tam daleko widzicie, macie pola, ale z tamtych pól to raczej by nam tu nie przyszły. No i tutaj mamy z tyłu za sami widzicie miejsce takie, że widoczność jest dobra, tak? Przy tym śniegu, przy tej pokrywie, która jest, zaraz po usłyszycie, jak będę szedł do samochodu, to wam to nagram. No to byśmy słyszeli, jakby jelenia szły, czy dziki, czy daniele. Ale wydaje mi się, że ta zwierzyna stoi w miejscu, nie rusza się. Bardziej tam, powiedzmy, na lesie, gdzie ta pokrywa śniegu jest mniejsza, gdzieś tam się po prostu żerują, przemieszczają. O polowaniu z podchodu przez najbliższe kilka dni nie będzie w ogóle mowy. No więc tyle. Słuchajcie, pokazałem wam w materiale odstraszacz, który działa, naprawdę działa i tutaj nie ma nawet co. Byłem jeszcze, mało tego, byłem jeszcze 2 noce z rzędu i tam zwierzyna już nie przychodzi. Na tych 2 polach byliśmy tam 2 noce. Tą jedną, którą nagrałem no, z Mariuszem, później, za noce, no pojechaliśmy o godzinie, nie wiem, o której tam byliśmy z Mariuszem, 20, 21, a później na drugi dzień pojechałem około 20 i na trzeci dzień około 22:30, tylko wziąłem termo, po prostu zajechałem, patrzę, nie ma. One były, ale powiedzmy około 800 metrów, kilometr dalej od tego miejsca, gdzie ten rzepak jest. Więc w naszym przypadku, jeżeli byśmy założyli te 2 urządzenia jeszcze, tam w tamtym rewirze, rejonie, nie wiem jak to tam u was się nazywa, u nas to jest rewir, no to myślę, że one by po prostu poszły gdzieś dalej. Więc urządzenie działa. Chciałem wam pokazać jeszcze trochę polowania, ale zwierzyny przede wszystkim, no ale się nie udało. Dobra. Kończymy. Na razie. To jeszcze posiedzę. Mamy godzinę za 25:08. Założyłem, że do godziny 8:10 siedzę, bo jelenie u nas potrafią późno iść. Na dzików się już nie spodziewam, chociaż nikt, to jest polowanie. Nie wiadomo co się stanie, ale może jakiś przechera przyjdzie, a może jakiś byk Daniela, bo tutaj Daniele są. To jest taki rejon, gdzie my tych Danieli mamy dużo. To tu z Mariuszem polowaliśmy, tutaj na bykowisku biegaliśmy za tym Danielem bykiem, no ale niestety się nie udało. Więc Daniele tutaj lubią być, więc mam cichą nadzieję, że może coś nam się tu jeszcze pokaże, chociaż do kamery, żeby ponagrywać. Jak będę wracał, to pokażę wam, jak tu się dzisiaj wspaniale cicho chodzi. Żeby na potwierdzenie moich słów, czekajcie, niech wyostrzy. O, zobaczcie. I dzięki temu już wiemy, że kurde, udało się kawałeczek tylko nagrać, bo za późno się kapłem, że jelenie tam idą. Udało się nagrać jelenie. Także kawałek udało mi się nagrać, widzieliście, schodzące jelenie i dlatego się zdałem, bo ja już wiem, że one nie idą tędy. Wybrały sobie drogę, tam jest ambona następna. To jest od nas jakieś 600, 700, może więcej, z 800 metrów i one idą tamtędy.
Więc wystarczy na drugie polowanie pójść na tamtą ambonę i poczekać na nie. Idą o godziny za 28, dopiero schodzą z pól. Tak, może ja nagrałem końcówkę chmary, ponieważ wstałem, obróciłem się, patrzę, jelenie. No i coś tam się udało jeszcze nagrać, ale daleko. Więc ewidentnie idą tam. Ale znak jeszcze jest taki, że trzeba jeszcze chwilę posiedzieć, bo może coś tu przyjdzie. Obiecałem wam, że pokażę wam, jak to się cicho chodzi. Super, nie? Nie ma mowy o jakimkolwiek podchodzeniu czy polowaniu z podchodu. Wracam do auta. I co, wam mówię dashboard. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, czy święty Hubert nam pokaże. Czy uda się coś nagrać, czy uda się coś upolować. No i jeszcze byki, cielaki, dziki i drapieżniki, tak? Więc jak sami widzicie, warunki nie są łatwe. Do zobaczenia i dashboard.